Piękna pogoda, lato tuż, żniwa się zbliżają. Tak w ogóle witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale TV. Och, cześć Macieju. Cześć Michale. Co ty tu grzebiesz? Nie psuj. Jak co grzebiesz? Słońce coraz wyżej, pierwsze jęczmienie już wyjechały, trzeba kombajn przygotować do akcji żniwnej. No też właśnie. Tradycyjny bizonek, Tradycyjny bizonek, legenda naszych gospodarstw. i marzenie PRL-owskie. Dzisiaj może nie marzenie, ale uzupełnienie małych gospodarstw. Dokładnie. Nie mamy w Polsce samych dużych gospodarstw, gdzie kupuje się duże i nowe, drogie maszyny, ale są klienci, są gospodarstwa, które we własnym zakresie chciałyby skosić zboże, nie korzystając z usług. I wychodząc naprzeciw, mamy w ofercie coś tańszego, coś legendarnego, coś w zasięgu, że tak powiem, ręki. Każdego praktycznie. I dokładnie. I można powiedzieć, gdzie każdego praktycznie stać na taki Stać kombajn. i co najważniejsze, samemu jeszcze naprawić taką maszynę. A no też to jest fajna i słuszna uwaga. Jest to kombajn typu, jak my to mówimy, bardzo prostego na dzień dzisiejszy tak naprawdę, gdzie we własnym zakresie takich napraw możemy dokonać i przygotować. Nie? Tu raczej nie występuje coś takiego, że musi być diagnoza komputerowa i tak dalej, żeby tą maszynę przygotować do sezonu żniwnego. No dokładnie, nie musi być takiej diagnozy, każdy praktycznie wszystko sam sobie naprawi, wymieni. Maszyna naprawdę bardzo prosta. Zresztą na przestrzeni lat te kombajny za wiele się nie zmieniały. Dostęp części nowych, używanych zamienników jest też bardzo jeszcze ogromna, więc naprawdę... Czyli mimo wiekowości, że tak się wyrażę potocznie, kombajnu, bo to jest rocznik 82. Tak. Mamy rok 2000, Anno Domini 2023, czyli co? Maszyna ma 41 lat. 41 lat. I z częściami nie ma żadnych problemów. Gorzej może z tą jakością tych części, ale to już inny temat. Dokładnie, to już inny temat. Przed nami egzemplarz, tak jak wspomnieliśmy, z roku 82, czyli jeden z pierwszych egzemplarzy już na szerokim ogumieniu, bo pamiętasz, do roku bodajże 80 wychodziły bizony na ogumieniu wąskim. Nie? Tak, i to jest taka ciekawostka, bo to jest model 56, a to jest jeszcze taka przejściówka. Aha. Ma już szerokie ogumienie, ma pas napędu mocarni taki szeroki, jak kiedyś był w 50-kach. No header na przykład ma jeszcze starego typu, nie? Bo nowszego typu headery miały siłowniki właśnie w środku i tu miał jeszcze taką nieckę, taką przeciwkamieni i także tutaj tego nie ma, nie? To jest jeszcze header, ale motowidła na przykład są już nowego typu, nie? Ponieważ stare motowidła miały 5 tych ramion i w środku nie było takiej tej rury szerokiej, także motowidła już są nowego typu, ale ogólnie header jeszcze jest to taka starego wersja typu. przejściowa. Dokładnie, wersja przejściowa, ale kombajn no naprawdę w bardzo dobrym stanie, jeżeli chodzi o podzespoły, możemy tu podejść. Jeśli chodzi, to jeszcze raz zobaczmy tutaj, jeśli chodzi o sam stan, mało tego, dodajmy, kombajn po pierwszym właścicielu. Jedyny właściciel, który to użytkował, kombajn przez wszystkie lata garażowane, co zresztą widać po stanie wizualnym Na pierwszy rzut oka. I technicznym tak naprawdę. Na kombajnie nie widać de facto korozji, mimo tak jak wspomnieliśmy, no niemalże wieku już takiego sowitego, bo Dokładnie. ponad 40 lat. Nie? No i poza tym kombajn naprawdę jest mechanicznie też bardzo dobrze utrzymany, choćby widać wariator napędu mocarni, z tej strony można zobaczyć pas, wychodzi na sam zewnątrz praktycznie, więc nie będzie problemów z utrzymaniem obrotów mocarni, jak to występuje w tych kombajnach. Tu jeżeli się zobaczy na podsiewacz, to też widać, że on pracuje w swojej środkowej tej pozycji. Niektórzy tak długo jadą, że tu po prostu są aż powycierane takie doły, bo nie utrzymują tych podzespołów tu gumowych. Tak, wszystkie Także takie naprawdę... te odbojniki, nieodbojniki, podtrzymywacze tutaj gumowe są już zużyte, a one powodują swoje konsekwencje. Macieju, Mało tego, nowe akumulatory, wyprzedziłeś mnie, dopiero jeden zdążyłem zamontować, nie zdążyłem jeszcze drugiego. Macieju, chodź, idziemy zobaczyć dalej, jak tu wygląda stan tej maszyny. Header tradycyjnie 4,2 metry, ale powiem tak, co jest rzadkością w bizonach, podbieracze łamów. Tak, to jest naprawdę tak zwanych rzadkość. wylegów tak naprawdę. I to nie? oryginalnych bizonowskich jeszcze. I oryginalne bizonowskie. Jest plus i minus, co mówiłeś, header troszeczkę starszego typu, bo nie ma tej niecki jakby zabezpieczającej przed zbieraniem jakby kamieni, ale z drugiej strony jest to header, który nam idealnie wybiera wylegi. Powiem tak, miałem sam doświadczenie w pracy taką maszyną, także to jest picobello. I mało tego, niektórzy stali kombajniści twierdzą, że ten header był lepszy, bo jak była ta niecka, on był trochę dłuższy, tam było takie wybrzuszenie, tam kumulowała się nieraz masa, a tu bezpośrednio wpadała po ślimach, że są zwolennicy, którzy uważają, że to rozwiązanie jest jeszcze lepsze, nie?
Patrząc z perspektywy, widzę, że kombajn doposażony był w międzyczasie przez użytkownika, właściciela Tak. w Tu siekacz mamy nowy. właśnie, tak, chciałem pokazać właśnie resztę tego siekacza, bo on został zdemontowany na transport, wiadomo, ciężarowy, bo to wystaje, dlatego to są te części są zdemontowane. Czyli ale strumienica, że tak powiem, pokrywy, okrywy pasów, Tak. A tutaj mamy rozdzielacze. no i rozdzielacze też, walów. zobacz, nie pospawane, nie pogięte, to naprawdę też się rzadko zdarza w tych modelach, żeby w takim stanie dostać Stan kombajn. idealny. Maciej, ale nie tylko Bizon, że tak powiem, w ofercie Tak, u nie nas. tylko Bizon. Jeśli chodzi o coś bardziej atrakcyjnego, nie wspomnę już o tym, że w ofercie cały czas są nowe kombajny. Kto ten budżet, że tak powiem, portfel ma większy, to można się zdecydować na kombajnowy. De facto no, wydajniejszy, mocniejszy, wygodniejszy w użytkowaniu. Nie ma o czym mówić, zupełnie inna technologia. Tak. Natomiast wróćmy tutaj do czegoś w zasięgu, że tak powiem, kieszeni, w zasięgu ręki. Mojej i twojej. Mojej, dokładnie, nie? Czy każdego tak Tak. naprawdę z nas. Przed nami by powiedział dzisiaj grupa Akko, nie? Ale to jeszcze swego czasu Massey Ferguson. Tak, oryginalny projekt Massey Ferguson. Co Wiek- ciekawe, Wiekowo podobne. wiekowo, a nawet 2 lata starszy. Tak, czyli, 2 lata starsze. czyli 43 lata. 43 lata, no. Aczkolwiek serce praktycznie bardzo podobne. Jeśli ponieważ chodzi o moc. w Bizoniem, no tak, No. ale chodzi mi też, bo silnikiem w Bizonie mamy Leylanda SW400 na licencji angielskiej, czyli produkowany silnik był w Polsce, ale licencja była angielska, tu natomiast mamy Perkinsa. Zresztą odpalimy sobie ten kombajn, zobaczymy, że dźwięk Mówisz, że to zagada? musi. 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 Sprawdzimy to. Zresztą dźwięk silnika, zobacz, porównamy sobie Ale nawet. tak jak mówiłeś i mocowo, bo tak, parametrowo tu 6 garów, tu 6 garów, nie? Tak. Tam mamy około 100 koni tak naprawdę w Bizonku wyciśnięte i tu mamy też 100-konny motor, Dokładnie. nie? Jedynie co na plus pewnie będzie, że ten jest nieco oszczędniejszy, nie? Czy to się okaże? Podejrzewam się, że to bardzo Zbliżone zbliżone, będzie. zbliżone będą parametry, zbliżone parametry. Aczkolwiek no Perkinsy raczej zawsze są takie jakby silniki słynące przynajmniej w tamtych Postrzegane latach. postrzegane bardziej jako te oszczędne. mega oszczędne. Dobrze, przejdźmy dalej może. Kombajn już nieco, zdecydowanie innej technologii. Jeśli byśmy się przyjrzeli w szczegółach, to już zdecydowanie bardziej rozbudowana hydraulika nade wszystkim. Tak. Tu taka jest ciekawostka też, bo header ma swoją hydraulikę. To jest napęd po prostu z kombajna i header ma swoją pompę i jakby header tutaj na przykład napęd motowideł jest Dokładnie. hydrauliki headeru, nie? Takie Powiem ciekawe tak, rozwiązanie, rzadko stosowane też. A inaczej, tego typu rozwiązania w kombajnach Bizon w tamtych latach w ogóle nie były tak naprawdę stosowane. Właśnie, że nie, były. Były. Ale w wersjach eksportowych. A no też Tak, właśnie. na Polskie szły takie, jak tam uprzedziłeś widzimy, mnie, bo coś ale- tam świtało. Tak, ale w wersjach eksportowych też miały ten napęd motowideł hydrauliczny Aha. i to też już nawet w 70 latach, więc jak chcieli nasi, potrafili zrobić. Myśl technologiczna u nas też już była. Dokładnie, też już była. Ale, że tak powiem, to jako ten rarytas był stosowany w maszynach, tak jak wspomniałeś, eksportowanych na zewnątrz. Chociaż można też podkreślić, że na przykład pierwsze Bizony Giganty z lat 70. miały już napęd hydrostatyczny jezdny, nie? Co w Polsce na tamte czasy naprawdę był to ewenement. Gdzie Bizony były, że tak powiem, produkowane do końca lat 90. jeszcze, nie? Tak, tak, Dobrze. 2000 jeszcze Bizony, 2000, rekordy były ale jeszcze w 2000 chodzi mi o roku, nie? superka tradycyjną. Superkę w 94, jak się nie mylę, były ostatnie Było produkowane. zakończone, nie? No. Okej. To mówimy wydajność takiego bo różniący tak naprawdę parametr kombajnu to szerokość headeru, bo tam mamy 4.2 w 4.2, Bizonku, nie? tak. Bardzo tradycyjny, popularny header. Tutaj mamy nieco węższą jednostkę, bo 3,6 chyba 3,6, bodajże. no tak, może Tak, rację, no. nieco węższy. Ale zapewne kombajn może trochę Znaczy, bo szybciej. to nie oszukujmy się, na zachód tamte wydajności, jeżeli chodzi o plony, były już wtedy większe jak w Polsce, Tak. dlatego te headery były trochę mniejsze, gdzie na przykład, no wiadomo, z wydajności wynikało to, nie? Dlatego ten header jest jakby trochę wąższy, żeby zachować jakąś tam prędkość jazdy, header musiał być trochę wąższy, nie? Gdybyśmy zajrzeli tak naprawdę już ku końcowi, to jedna różnica jest zasadnicza, że kombajn mimo stosunkowo wąskiego headeru i tak dalej posiada 6 wytrząsaczy, a nasz Bizon tradycyjny 5. Tak, ale to jest właśnie też z tym, co przed chwilą powiedziałem, bo to na zachodzie już wtedy wydajności Jak? zbóż mieli większe, te kombajny Jasne. musiały mieć większe wydajności, były bardziej skonstruowane pod tę wydajność. Maciej, czy sprawdzimy, czy on działa? Sprawdzimy, zapraszam. A, dawajmy tam. Zobaczymy, czy przygotowałeś go. Dokładnie. Sprawdźmy. Powiem Ci tak, Maciej. Ali od strzała! Silniczek równiutko, picobello.
zgaszony, no bo co? Nie będziemy zużywać paliwa, nie? Dokładnie. Cała hydraulika, wszystko gra. Maciej, to co? Jedziemy w pole, ja idę Jedziemy do w pole. Bizona, ty na Maseja i Trzymaj się. ruszamy. Na razie. Na razie, trzymajcie się.